Ci Ukraińcy, co nas śledzą z karabinami, to oni trafią tu za nami, jak dziecko będzie płakało. Za niecałą godzinę słychać było tylko krzyk, płacz, cisza. Po takim ostrzeżeniu, że trzeba uciekać, znowu na tą furmankę, furmanki z podwórek wyjeżdżały na tą ulicówkę, na drogę. Widziałem tych furmanek przynajmniej kilka, może nie 10. Mama mówiła, że nie było 10 furmanek. Dla mnie to było dużo furmanek. Z tyłu z jednej strony, z drugiej strony i furmanki stoją. Nie wiadomo, z której strony nadjadą, bo zwykle jak przychodzą, to nie na piechotę, tylko na koniach przyjeżdżają banderowcy. No więc jakiś moment był oczekiwania, pamiętam, na tych furmankach. Jak zobaczyli tam gdzieś, no właśnie starsi z jakiegoś kierunku gdzieś tą konnicę u banderowców, to wszyscy decyzję podjęli, że do lasu. Trzeba uciekać przez łączkę. No i widziałem wtedy to wielkie zagrożenie, bo podjeżdżali szablami, bo trudno, bo do dzień to mordowano siekierami, widłami, czym się dało. Podjeżdżał taki Ukrainiec do furmanki, no i po głowach. Jak trafił w głowę woźnicy, no to ten koń dalej sam bez tych właśnie kierowania lejcami dalej już nie wiedział, gdzie koń jechać. Zrobiła się kotłowanina, tych kilka właśnie furmanek. Na tej zobaczyłem właśnie już nie uciekających, tylko w tym kotle, do których podjeżdżali tylko Ukraińcy i mordowali po prostu. Nam się udało uciec do lasu, bo mama powiedziała, żeby ten krzyż trzymać wysoko. Ciągle widzę ten obraz. Pod lasem było 2 strzelców, którzy już ustawili się, żeby blokować tę ucieczkę. Sołtys wiedział, gdzie uciekać z tej drogi dalej. No i rzeczywiście ta nasza furmanka z tym krzyżem moim i jeszcze jedna furmanka, no, wjechały do lasu. Udało się po prostu wjechać do lasu na tę drogę leśną. No, ponieważ tych Ukraińców tam banderowców było na koniach może kilku zaledwie, może 5. Zadowolili się po prostu tymi furmankami, które tam pozostały na tej łące. Każdy sobie dojechał do jakiejś furmanki, ustalili, która furmanka dla niego. No i nam pozwolono tym 2 furmankom uciec do lasu. Ja pamiętam tylko, że miałem czapkę z daszkiem, to gdzieś tam ten daszek kulka trafiła nawet. No więc takie moje właśnie dość obrazowe to wszystko jest. Jeszcze mógłbym reżyserować film na ten temat tej naszej ucieczki, bo mam
mam to wszystko w pamięci. Dojechaliśmy do Leśniczówki, w której przyjął nas Polak leśniczy. No, pamiętam, była jakaś zupa, no, coś ciepłego do picia. To nas było 8, tam już inni ludzie też byli. Chcieliśmy tam tej leśniczówce, bo to po znajomości sołtys znał te tereny, jego tam rodzina mieszkała, to chcieliśmy tam zanocować. No mówi, no mogę u was przenocować, ale to też was nie obronię, bo mogą i mnie zabić przy okazji. Także musicie na noc, musicie iść do lasu. Dał tam no, właśnie jakieś tam kocyki, nie kocyki jeszcze, no na furmankach było to i owo jeszcze też. Tam się spotkaliśmy, znaczy moja mama z braćmi swojego męża, czyli braćmi ojca, 2. Jeden z żoną, 2 dzieci, drugi tylko z żoną. No i w tej gromadce już takiej większej, jeszcze tam pamiętam, słonko było tak nad lasem, na zachód zachodziło nad lasem. No i ten widok znowu utkwił mi w pamięci, że z tej drogi, którą tu jechaliśmy, wychodzi właśnie z lasu 2 tych z karabinami banderowców. A więc ci, co pozwolili nam tu przyjechać, okazuje się, że teraz no, też przychodzą, żeby z nami jakoś tak w cudzysłowie porozmawiać. Leśniczy oczywiście mówi, że póki oni są jeszcze dość daleko, to wy szybko uciekajcie do swoich furmanek, tam było pochowanych właśnie w lesie. Tam w tym lesie właśnie już nocowali bracia mojego ojca. No i rzeczywiście uciekliśmy do lasu. Po takim jakimś tam godzinnym czy 2-godzinnym pobycie w tej leśniczówce jeszcze było widno, jeszcze zmroku nie było. Pamiętam taki moment, jak mama ciągle patrzy, wzięła na rękę brata mojego, no i z tym bratem, żeby szybciej było, dała radę, już przecież to 4-latek był. Pamiętam, z tyłu trochę zostawiałem po takich no, krzakach, nie krzakach, takie, bo to przed lasem tam takie zagajniki jakieś są. No więc co kawałek się ogląda szybciej i okazuje się, że była mocno jeszcze kobietą, że dała radę właśnie z rękoma zajętymi. I mówi, trzymaj się spódnicy, bo inaczej jak ty zginiesz, to ja będę cię szukała i też zginiesz. To pamiętam, żeby się trzymać spódnicy. No to postarałem się, żeby się nie trzymać spódnicy, tylko wyprzedzić trochę mamę. No i wtedy ta ucieczka właśnie w las. W tym lesie spotkało się kilka rodzin, bo był sołtys ze swoją rodziną, był bratem właśnie mojego ojca z żoną, 2 dzieci płaczących, był drugi brat z tą swoją żoną, no i chyba jeszcze tam ktoś, ale to już nie pamiętam, nie był z rodziny krewnych. No i teraz co robić? No w tym lesie trzeba zanocować teraz, bo do miejscowości gdzieś teraz po lesie, no to nie da rady, ciemno. A ten drugi brat z żoną, 2 dzieci, no dzieci płaczące, ta gromadka tam nasza, pamiętam tę rozmowę, mówili, że on musi odejść od gromady, żeby, no nie, bo ci Ukraińcy, co nas śledzą z karabinami, to oni trafią tu za nami, jak dziecko będzie płakało. Musicie odejść tam gdzieś dalej. No i wtedy rzeczywiście gdzieś odeszli może z pół kilometra, bo za niecałą godzinę słychać było tylko krzyk, płacz, cisza. Zrobiło mi się znowu smutno, bo to tak chcę się uśmiechnąć, ale przez łzy. Bo to rzeczywiście takie no, dla dziecka bardzo trudne
momenty. Oczywiście nikt nie poszedł ratować ich tam, no bo jak ich ratować? Jak banderowcy przecież no, z ukrycia ciągle mogą dopaść i nawet i siekierą zabić. No więc zostali tam po prostu w tym lesie. Myśmy tam przenocowali, do nas nie dotarli, bo byliśmy cicho. To do nas nie dotarli. No i mogliśmy uciekać dalej. Można było uciekać teraz już nie z powrotem nad Choryń, tylko gdzieś do ośrodka, do Huty Stepańskiej najlepiej, do Stepania, bo tam jest samoobrona, już starsi wiedzieli, no to będziemy bezpieczni, jak tam dotrzemy. Ale to było dość daleko, tam no, kilkanaście kilometrów, teraz iść przez te wioski ukraińskie tyle, to też byłoby to bardzo niebezpieczne. No więc ustalili, że trzeba jednak do Łódzka, gdzie jest właśnie duże miasto wojewódzkie, gdzie Niemcy przyjmują wszystkich Polaków do takiego obozu przejściowego stworzonego z klasztoru dawnego przykatedralnego. Niemcy właściwie segregowali tam ludzi, tylko to jest obóz przejściowy był. Jak mówiono, głównie zależało Niemcom na ludziach do pracy w Niemczech. Mówiono, że innych ludzi, no to jak się nie nadawał do pracy, no to do innego obozu przewozili. No a w innym obozie, no to też wiadomo, co robili.